Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Od wczoraj jestem w przepięknych górach Dovre. Przyjechałem tutaj w poszukiwaniu piżmowołów, ptaków podróżniczków, ale przede wszystkim przyjechałem tu w poszukiwaniu relaksu. I taki jest mój główny plan. Relaks. A wszystko inne będzie tylko dodatkiem. Jeżeli macie więc ochotę na małą, relaksującą przygodę ze mną w tych pięknych górach, to zapraszam. Wczoraj zaraz po przyjeździe poszedłem w góry i zaraz Wam opowiem, co było, tylko minie ten wodospad. O, tu jeszcze śnieg leży. Nieźle. Teraz mogę Wam powiedzieć, co działo się wczoraj. Wczoraj przyjechałem tutaj dosyć późno. Poszedłem w góry o godzinie 19. Nigdy tak późno nie szedłem w norweskie góry i w ogóle w żadne góry tak późno nigdy nie szedłem. Czy znalazłem piżmowoły? Mogę Wam powiedzieć, że tak, że znalazłem. Zaraz Wam pokażę. No to pierwszy piżmowoł już jest, ale zdjęć nie robię, idę dalej. Godzina 21. Mały rekonesans w górach. Piżmowołów nie widać. No, jednego widziałem na dole. Jest pięknie, ale wracam. Spróbuję jutro rano. Pogoda była super. Wróciłem późno, bardzo późno na dół. I w związku z tym, że ten wyjazd ma być relaksem, postanowiłem nie katować się, nie wstawać dzisiaj o 3 albo 4 nad ranem, no bo w tej chwili jest maj, połowa maja, w Norwegii są białe noce i generalnie nie ma szans na to, żeby podejść zwierzęta o świcie. Dodatkowo jest problem z falującym gorącym powietrzem. Ja będę szedł teraz w górę. W ogóle to powiem Wam, gdzie jestem. Jestem w ogrodzie botanicznym. To miejsce już chciałem kiedyś odwiedzić. Ono się znajduje po drugiej stronie miejsca, gdzie zwykle chodzę na piżmowoły. Na piżmowoły chodzę w tamtym kierunku. Tam widać taki mały domek jak gdyby. I tam się idzie na piżmowoły. A ja jestem po drugiej stronie. I mam zamiar trochę zeksplorować to miejsce, bo go nie znam. I tak jak mówiłem, zrelaksować się. Nie będę tutaj fotografował zwierząt, to od razu Wam powiem. Teleobiektyw został w samochodzie. Być może pójdę z powrotem na piżmowoły po południu.
Ale teraz nie ma sensu. No i właśnie dlaczego nie ma sensu? Już Wam mówię. Wspominałem, że są białe noce. Jest ciepło. Wczoraj było 19 stopni. No dzisiaj jest fajnie, bo dzisiaj jest tylko 11, więc jest super. Ale wczoraj było gorąco. 19, a nawet 23. Powietrze faluje. Ja poszedłem wieczorem, żeby tego uniknąć. No zwierzęta mimo białych nocy też śpią. Więc nie było żadnych aktywnych piżmowołów tam na górze. Ten jeden, którego znalazłem na dole, to ja go nie liczę. Bo okazuje się, że ten piżmowoł, którego znalazłem, to jest stały mieszkaniec tego miejsca. A skąd ja to wiem? Ano stąd wiem, że ten piżmowoł jest stałym mieszkańcem, ponieważ spotkałem w tym samym miejscu człowieka, który okazało się jest tutaj przewodnikiem. Uciąłem sobie z tym gościem bardzo fajną pogawędkę. Dowiedziałem się dużo więcej o piżmowołach, o tym miejscu, o różnych innych gatunkach i ptakach. I ten człowiek mi powiedział, tak, że on prowadzi grupy teraz latem, żeby oglądać piżmowoły, ale on nie zabiera wtedy aparatu. Powiedział mi to, co ja już właściwie wiem, że w ciągu dnia no nie ma sensu, bo powietrze faluje i zwierzęta, które powinno się oglądać i fotografować z dużego dystansu, minimum 200 metrów, a nie tak jak ja miałem tą przyjemność być z tym piżmowołem w odległości 30 metrów, no to wtedy wchodzi w grę ten problem, że powietrze faluje i dlatego on latem piżmowołów nie fotografuje. Pokazał mi za to bardzo dużo świetnych ujęć zimowych. Plus dowiedziałem się, jakie są tutaj też inne ciekawe atrakcje. Także ten czas nie był zmarnowany. A teraz, no właśnie, co ja chcę robić teraz, żeby tego czasu nie zmarnować? Zrelaksować się i zrobić zdjęcia. Otóż mój plan jest taki, że pochodzę sobie tutaj po tych pięknych górkach. Porozglądam się. Mam ze sobą filtry fotograficzne. O, tam na dole widać, że ludzie idą właśnie na piżmowoły. W każdym bądź razie mam ze sobą filtry fotograficzne. Ja już jakieś zdjęcia zrobiłem przy użyciu mojego ulubionego filtra Stingray Golden Blue. To był ten wodospad w cieniu, który widzieliście na początku. Mam nadzieję, że coś będzie z tych zdjęć. Inne wodospady na razie są w słońcu, ale to zobaczymy. W każdym bądź razie mam inne filtry i mam taki plan. No właśnie, jest samo południe i co robić? Zdjęcia czarno-białe. A co mi to da? Wspomniany relaks oraz trochę nauki. Nauki kompozycji, wyciszenie, czyli to, o co w fotografii chodzi. Ja trochę przewidziałem wczoraj, wyjeżdżając bardzo późno, że jeżeli pójdę w góry, to dzisiaj rano nie wstanę i wstanę w południe. Dlatego mam filtr infrared, czyli filtr do fotografowania w podczerwieni. I teraz mam idealne warunki, żeby tego filtra użyć. Tutaj jest może trochę mało zieleni, bo zieleń jest bardzo ważna przy fotografowaniu w podczerwieni. Ale coś spróbuję zrobić. Także plan jest na zdjęcia czarno-białe, zdjęcia w podczerwieni, a po południu być może pójdę z powrotem w góry na piżmowoły albo odwiedzę nieodległy rezerwat Fox to Myra, oczywiście. I tam poszukam ptaków. Teraz się tam nie pcham, jest wszędzie pełno turystów. Ja sobie pójdę, jak będzie bardzo późno. Mam nadzieję, że jakieś zwierzęta jeszcze spać nie będą. No dobra, to ruszamy w poszukiwaniu jakichś kadrów. Pochodziłem tutaj 10 minut, może 15. No i co? I to już cały ten ogród botaniczny? No skromny. No bo górski. Za wiele to ja tutaj nie zobaczyłem. Są stanowiska porobione, żeby sobie pooglądać widoki najprawdopodobniej. Ale no co, no ja botanikiem nie jestem. Może tu są jakieś fajne rośliny. Chociaż może nie o tej porze roku. No ja nic ciekawego nie zauważyłem. Tu są takie stanowiska do obserwacji. No można sobie popatrzeć na góry. Fajnie.
to ja pójdę trochę wyżej. Poszukam tych czarno-białych kadrów. Ważne, że będzie relaks. Tu jest znaczek, że jest jakaś ścieżka. Ścieżka, strumyk. To ja pójdę wzdłuż tej ścieżki, strumyka i zobaczymy, co tu jest wartego obejrzenia. Nie wiem, co ten symbol oznacza. No co, no taka typowa ścieżka w norweskich górach. No trudno, trochę się ubłocę, ale mam w zapasie w samochodzie jeszcze 3 pary innych butów. Ja w ogóle przyjechałem tutaj wspaniale przygotowany, nauczony doświadczeniem, że o tej porze roku będzie tu nawalone śniegu, to zabrałem ze sobą nawet rakiety śnieżne i kijki. Tak, rakiety to absolutnie mi się nie przydadzą. No patrzcie, jak jest pięknie zielono. I tak jak mówiłem, nawet było 23 stopnie. Ale kijki się przydały. Nawet bardzo. Filtr podczerwony to jest bardzo specyficzny filtr. Bez obróbki zdjęcie wygląda po prostu krwawo i nieciekawie. Ale spokojnie, mam nadzieję, że po obróbce coś z tego będzie. Tak to właśnie wygląda w rzeczywistości przed obróbką. Tak, trochę tutaj wieje. Złapałem jakieś ujęcia, mam nadzieję. Jakieś podczerwieni i jakieś ujęcia, które być może przekonwertuję na ujęcia czarno-białe. Jedno z ujęć to droga E6, główna droga. No i góry, które tutaj właśnie widzicie. To prawdopodobnie będzie ujęcie przekonwertowane na kadr czarno-biały. I je robiłem Tamronem 70-200 G2. A ujęcia, które były robione w podczerwieni, robiłem obiektywem 24-70 Nikonem. Co z tego będzie? Zobaczymy. Zwijam się stąd, bo trochę tutaj wieje. Pójdę jeszcze kawałeczek tam w górę. Chcę sprawdzić, co tam jest. Tam jakiś kamień jest, coś takiego.
Może tam za mną jeszcze będzie jakiś fajny motyw. Jak nie, to wracam, zjem sobie jakiś lunch i później najprawdopodobniej pojadę do rezerwatu Foxtumera. Po drodze pewnie jeszcze sprawdzę parkingi, czy nie ma podróżniczków. Jest godzina za 15:02. No to jeszcze mogę się z jakimiś zdjęciami pobawić. Relaks trwa. Dobra, trzeba to zwijać, bo mi wiatr przewróci. Dotarłem do kolejnego ciekawego miejsca i tutaj nie przejdę. Nie przejdę, bo jest ten piękny strumyk. Znaczy się, teraz to właściwie już bym mógł, ponieważ w wodzie leżał taki bidon. Nie, żebym ja go potrzebował, ale chciałem posprzątać, żeby plastik nie walał się tutaj w środowisku. No i wlazłem do tej wody, a tu okazało się, że jest trochę głęboko. No i co? Nogi mokre. Chyba usiądę gdzieś na słońcu, żeby wysuszyć buty i skarpetkę wykręcić z wody. Usiądę na tym płaskim kamieniu. A tu może zrobię jakieś zdjęcie. Chociaż trochę bałagan tutaj jest. Ale za to widok mam piękny. Dobra, przerwa na suszenie buta. No i mogę napić się czegoś. Ja. Pięknie. Był tutaj też jakiś ptak. W pierwszym momencie myślałem, że to jer, ale teraz nie jestem pewny. I tak pogoda jest taka, że nie mógłbym mu robić zdjęcia. Mógłbym, no ale co by z tego zdjęcia wyszło? Bez sensu. Tak, noga mokra, skarpetka troszeczkę. No to fajnie. Dobra, będę się suszył. Jak wyschnę, to pójdę dalej. Dotarłem na parking. Wyniosłem się już z tamtego miejsca, gdzie byłem. Okazało się, że nie wybrałem sobie zbyt szczęśliwego miejsca na siedzenie. Bo na tym kamieniu nagle zaczęły gryźć mnie mrówki. One sobie tam mieszkały pod kamieniem. Siedziałem tam i sobie myślałem, po co ja wlazłem w butach do tej wody. Przecież mogłem zdjąć buty i wyjąć ten plastikowy bidon. Ten bidon, on się tak bujał na kamieniach. Gdybym ja stracił czas na ściąganie butów, to on by popłynął. No ja nie chciałem, żeby on popłynął i leżał w środowisku. A teraz jem bułki i norweski pasztet z dzieci. Ten pasztet jest z dziewczynki. W Norwegii mamy jeszcze pasztety z chłopców. Także jest równouprawnienie. Robią pasztety z każdego.
Tak, więc ja dokończę ten pasztet, to było moje śniadanie rano. I dalszy plan jest taki, że jak zjem, to jadę na Foxtumyrę. Tam pewnie będą turyści, ale to nic nie szkodzi. Ja sobie poczekam, aż ci turyści po prostu sobie pójdą. I mam nadzieję, że zrobię zdjęcia zwierząt. A propos zdjęć, tam gdzie te mrówki mnie gryzły i ten bidon wyciągałem, ja próbowałem zrobić jakieś zdjęcia. No nie wiem, czy to w ogóle coś z tego wyszło, bo słońce było po prostu za mocne. Ale jest relaks. Jemy pasztet z dziewczynki. Bardzo dobry. A potem jadę dalej. Tu jeszcze mam czekoladę. Nie chcę wiedzieć, z czego ona jest zrobiona. Dobra, zjem coś i zobaczymy się w rezerwacie Foxtumyra. I tak pijąc kawę stwierdziłem, że ten motyw jest całkiem niezły. Trzeba tu zrobić zdjęcie. Jestem od godziny na rezerwacie Foxtumyra i szczerze mówiąc jestem zszokowany. Tak mało jest wody. Szok. Ja tutaj myślałem, że będą wysepki i będę widział bataliony. Za moimi plecami jest miejsce, które powinno być zalane wodą. I ja tutaj fotografowałem i filmowałem perkozy rogate. A dzisiaj nic, zero. Znaczy się jakiś żuraw tam daleko był. Sfilmowałem podróżniczka, który śpiewał. I to wszystko. Nie wyciągam nawet GoPro, nagrywam telefonem. Przejdę się trochę jeszcze, ale słabo. No mogę tutaj posiedzieć. Max o 23 powinno mnie tutaj nie być. Bo teraz jest okres ochronny i no nie wolno tutaj być o tej porze. Tragedia, nie widać żadnych ptaków. Może jednak lepiej było iść na te piżmowały. No nic nie widać. Ja zabrałem kalosze, bo ostatnio brnąłem tutaj w błocie i w śniegu, a tymczasem praktycznie można tutaj przejść wszystko suchą nogą. No tu właśnie były te perkozy rogate. Nic. Idę zobaczyć na drugą stronę, tam gdzie w zeszłym roku było zamarznięte. Może tam chociaż są jakieś ptaki. O, tu powinno być zalane. Można przejść suchą stopą. No i właśnie takie sytuacje się zdarzają. I nic się na to nie poradzi. Trzeba po prostu chodzić i korzystać z uroków natury. Tak jak mówiłem, relaks. No tu tak samo, trochę więcej wody, ale żadnych ptaków nie widać. Dobra, idę zobaczyć jeszcze na tą drugą stronę.
Usiadłem sobie teraz na kamieniu, żeby odpocząć, bo dźwigam sprzęt, który na razie nie przydaje mi się i wygląda na to, że mi się nie przyda. Owszem, kręcą się tutaj jakieś ptaki. Potrzeszcz był tutaj niedaleko. Pierwiostki. Za mną jest druga część rezerwatu. Tak, tam jest dużo więcej wody. Jest też jeszcze śnieg. Ale ptactwa brak. No i co? I nic. I relaks. Jest 18:50 dopiero. Teoretycznie zdążyłbym pojechać no to jakieś 20 km i wrócić na Piżmowoły. Ale nie chce mi się już tam dzisiaj wchodzić. Posiedzę tutaj. No i tak to wygląda. Można mieć najlepszy sprzęt, ale jak nie ma zwierzyny, a zdarza się tak, że nawet w takiej lokalizacji jak tutaj, no widzicie, teren jest cudowny. Tu powinna być kondensacja zwierza, ale nic nie ma. Tak więc i najlepszy sprzęt nie pomoże, bo nie ma aktorów. No, jest jakiś batalion, wypatrzyłem go daleko, ale spróbuję go wam pokazać. Jest taki fajny samiec, chyba z żółtą albo pomarańczową kryzą. Teraz oczywiście nie zobaczycie, ptak jest tam na wprost. Batalion siedzi gdzieś tutaj w tych kępach. Ale oczywiście jak na złość teraz no nie chce się pojawić. Wiem, że na pewno to jest dobra lokalizacja, bo tam z tyłu widzicie jest taka większa kępa, ciemniejsza. To jest mój punkt odniesienia, po którym wiem, że ptak tutaj ma stanowisko, w tej gęstwinie tutaj. No dobra, trzeba czekać. Nie mam bataliona, ale za to koło moich nóg kręci się łęczak. Ostrze ręcznie, bo autofokus zwariował. Nieźle, ten łęczak chodził sobie tutaj z 5 metrów ode mnie. Jeszcze go gdzieś tam słychać i słychać ptaka, którego ja nie potrafię rozpoznać. Bardzo charakterystyczny i specyficzny głos. No akurat teraz nie chce się odezwać, odzywa się inny ptak. A batalion? No cóż, batalion siedzi schowany. Czekam dalej. No, jest batalion. Inny i jeszcze dalej. Ale jest. Teraz się chowa tam za tą kępą. O, jest. No też taki podobny. A może to ten się przeniósł, bo widzę, że grzywa taka... grzywa. No pióra na karku. Bardzo podobny do osobnika, którego widziałem wcześniej. Widać, że przemieszcza się tam. Znowu muszę filmować w formacie DX. No ciężko te ptaki tutaj wypatrzeć. O, teraz się ładnie pokazał. Idzie sobie. Ale odległość jest naprawdę bardzo duża. No i znowu mi zniknął. No. Nie ma. O, jest. Wychylił się znowu. Ale widzicie, odległość ogromna. Powietrze gorące faluje. No i takie to właśnie jest fotografowanie latem jeszcze z dużego dystansu. Dlatego ludzie myślą, a kupię sobie na przykład obiektyw 800 mm i wszystkie ptaki będą moje. To jest właśnie przykład tego, że nie, tak nie będzie. Te ptaki muszą być stosunkowo blisko. No i pogoda też musi być odpowiednia.
Piękny batalion. No cóż, daleko. No to przynajmniej bataliona zobaczyłem. Przynajmniej. No fajnie, zobaczyłem. No niektórzy w ogóle nigdy nie widzieli na żywo. Także fajnie. Odległość ogromna, ale jest obserwacja. Krwawodziób. I też daleko. Bardzo daleko. Pogoda fantastyczna. Nastrój też. Pomimo braku jakiegoś zwierza konkretnego. Ale jest fajnie. Są te ptaki strasznie pochowane. Tu chodzi kolejny łęczak. No i kolejny, który jest po prostu bardzo daleko. Czyli Foxtumyra nie jest taka pusta. Tylko ja jestem nieostrożny i zwierzęta mnie widzą. Zauważyłem, że tutaj na Foxtumyra dobrze jest usiąść lub się zatrzymać po prostu. I wtedy gdzieś tutaj z tych zarośli zaczynają nagle pojawiać się ptaki. O, jest kolejny. Ten troszeczkę bliżej, ale nadal daleko. Nie jestem tylko pewny, łęczak czy krwawodziób. Nie widzę dobrze. No za daleko. Chyba jednak łęczak. No i oddala się. No jak się idzie, to wiadomo, ptaki się chowają. To kolejny dowód, że zdjęcia z podchodu no niekoniecznie muszą być dobrym pomysłem. Może lepiej po prostu usiąść sobie i poczekać. Cały czas nagrywam telefonem bez zewnętrznego mikrofonu, więc mam nadzieję, że będzie mnie jakoś słychać. Ale po prostu nie chcę się teraz stresować, myśleć o dźwięku. Także przepraszam, jeśli słuchać mnie gorzej niż zwykle. No batalion się schował. To ja idę sobie usiąść i jakąś herbatę wypić i zjeść coś konkretnego, bo już strawiłem ten pasztet z dziewczynki. No, może tak szybko nie pójdę usiąść, bo tam coś właśnie, tam przede mną na drzewie coś lądowało. Zobaczymy, może uda się sfotografować. Coś wspaniałego. Podróżniczek zaczął śpiewać i chwilami był bardzo blisko mnie. Nie nagrywałem, ponieważ ten ptak dużo się przemieszczał i ja nie chciałem go płoszyć, ani nie chciałem się skupiać na mówieniu do kamery, podczas gdy ptak tak pięknie śpiewał. Także przepraszam, nie nagrałem tego na żywo, ale zaraz Wam pokażę, jak pięknie podróżniczek śpiewał. Oczywiście mam też zdjęcia podróżniczka.
Także udało się sfotografować całkiem nieźle podróżniczka. Tak myślę, że całkiem nieźle. A teraz na zakończenie dnia spotkałem jeszcze jakichś fotografów, którzy idą sobie dopiero fotografować. I podczas rozmowy samica błotniaka się pojawiła. I udało mi się też zrobić zdjęcia samicy błotniaka. No czyż można wymarzyć sobie lepsze zakończenie dnia? No chyba nie. Fantastycznie. Pełen relaks. I początkowo było słabo, ale końcówka fantastyczna. Jestem zadowolony. Ostatni rzut oka na Foxtumyra. W końcu trochę cieplej, bo na zewnątrz 7 stopni, temperatura spada. Szykuje się bardzo zimna noc, którą spędzę pewnie w tym aucie. Jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Odpocząłem, zrelaksowałem się. Wyczerpałem do końca baterię w Z9. No właśnie, ktoś pytał, na ile ta bateria mi wystarcza. Ja już mówiłem, że ja mam zapasowe. I jak na razie dzisiaj wyczerpałem tylko jedną. Normalnie, jak dużo filmuję, zużywam więcej. Ale muszę też przyznać, że odkąd mam Z9, to ja robię tych zdjęć mniej. A dlaczego? No bo jak widzę, że wykrywanie obiektu nie wykrywa tego obiektu, tego zwierzęcia, to ja wiem, że to zwierzę jest po prostu za daleko i nie ma sensu robić zdjęcia. Owszem, to wykrywanie obiektów też się myli czasami. No i bliskie obiekty, zwierzęta też ma problem rozpoznać. A jeżeli na dłuższy dystans widzę, że wykrywanie obiektów nie działa, to ja tego zdjęcia nie robię. Oszczędzam sobie roboty przeglądania tych zdjęć. No, to tak to wygląda z baterią, z wykrywaniem obiektów Z9. Ja jadę na parking, przespać się, pewnie jutro się jeszcze tutaj pokręcę, a może i nie, zobaczymy, zależy o której wstanę. To był wspaniały dzień, jestem zadowolony, a na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym fotozwiadzie. Cześć! Zatrzymałem się na parkingu, gdzie będę dzisiaj nocował. Tak właśnie wygląda godzina 22:30 w Norwegii, kiedy są białe noce. No cóż, trzeba będzie spróbować jakoś zasnąć.